Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na pierwszej sesji kampanii Warsaw by Night. Ja jestem March i będę dzisiaj narratorem. I proszę osobę pode mną. Ja. Proszę. Nie, bo u mnie jestem pod ten, więc Ja ja też. jestem Radek i mogę też przedstawić postać. Będę grał dzisiaj Gabrielem Rzepeckim i będę z klanu Gangrel. Ja jestem Funeral i dzisiaj zagram wampirem o imieniu Wendy z klanu Malkawian. Gram Toreadorem Leonem. I teraz zaczniemy naszą pierwszą przygodę w tym systemie, jak i w tej grupie. Sierpniowa noc. 13 sierpnia w piątek. Niedaleko od warszawskich Łazienek Królewskich mieści się na południe Różowa Willa. Jest to miejsce, które w Warszawie stoi od prawie 100 lat. Przez wiele lat nie zostało użytkowane i zawsze pozostawało legendą dla miejscowych. Zajmuje bardzo ważny strategicznie dla Warszawy teren bardzo drogi. Jest bardzo ciepła noc. Ale to nie budynek będzie gwiazdą dzisiejszego wieczoru. W tym ówdzie budynku ruszyły jakiś czas temu prace remontowe, by budynek odnowić i oddać do użytku. Budynek wypełniony jest materiałami budowlanymi, dźwigiem, betoniarką, a workami z cementem, workami z tynkiem. Im bardziej wchodzimy do wnętrza budynku, zauważamy, co tutaj pozostało. Porozrzucane jednorazowe rękawiczki budowlane mieszają się na ziemi, na schodach z plastikowymi kubkami pachnącymi i mającymi na dnie resztki piwa. Ktoś ewidentnie tutaj imprezował tego wieczoru. Wchodzimy razem po schodach, krętych schodach na wyższe piętro. Zauważamy tutaj dużą ilość papierosów, właściwie już tylko kiepów z nich pozostałych. Parę złamanych. Śmieci po opakowaniach z McDonalda, czy też papierkach po kebabach. Im dalej w pokój zauważamy mężczyznę ubranego w kombinezon robotniczy,
niebieski, na jego ramionach wyżej ma koszulkę z logiem firmy budowlanej. Nie żyje. Leży oparty o wnętrze pokoju. A dalej mężczyzna który wygląda jak... Radku, powiedz nam, jak wygląda twoja postać. Jestem mężczyzną po 30, ale który i tak wygląda dość młodo jak na swój wiek. Mam czarne, długie włosy, przepraszam, czarną, długą grzywkę, spiętą z tyłu w kucyk. Po bokach jestem wyglony na mniej więcej 1 mm. Mam zielone oczy oraz noszę lekką brodę, która nie jest jakoś bardzo ładnie przycięta, tylko jest w takim trochę nieładzie. Jestem szczupły, ale na pewno nie chudy i w miarę wysportowany. Obecnie jestem w koszuli, w szarej koszuli, takiej ładnej, w jeansowych spodniach oraz w dość dobrej jakości trampkach z skórnej półki. Na koszulę mam także narzucony jeansowy bezrękawnik i mam koszulę podwiniętą, rękawy koszuli mam podwinięte do łokcia. Na ręku mam 3 bransoletki, wszystkie, które są zrobione z rzemieni. Dalej. W pomieszczeniu również leżąc na plecach całkowicie leży dziewczyna, młoda. Proszę o opis twojej postaci. Tak więc moja postać ma krótkie czarne włosy z turkusowymi końcówkami. Wygląda młodo. Ma około, tak na oko, 24-25 lat. Jest ubrana cała na czarno. Aktualnie ma na sobie sukienkę, szarawą kurtkę, zakolanówki oraz wysokie trapery. Ma dosyć mocny makijaż i na jej ciele można zauważyć pełno tatuaży. Radku, twoja postać się budzi. Jesteś w miejscu, którego kompletnie nie pamiętasz. Nie masz absolutnie pojęcia, co robisz w tym miejscu. Ostatnie przebłyski pamięci, jakie masz, to, że pojechałeś do klubu znajdującego się w zachodniej części Warszawy. Klub nazywa się Voodoo. Wiesz, że sporo osób jeżdżących na motorach potrafi tam zaglądać na niezłe frytki i tanie piwo. Pomieszczenie jest kompletnie ciemne. Jedyne, skąd wydostaje się światło, to od strony ulicy. Odczuwasz światło mocniej niż pamiętasz. Czujesz się
jak potężny kac. Pomimo iż na zewnątrz jest coś koło 20 stopni, odczuwasz, że twoje ręce są... nie mają temperatury. Okej. No, rozglądam się wokół siebie, jeśli cokolwiek w tym mroku widzę. Widzisz 4 postacie. Poza Okej. sobą. Widzisz, Stoją, że patrzą. widzisz postać robotnika, którego opisałem, najbliżej wejścia do tego pokoju, w którym się znajdujesz. Pokój jest wypełniony pyłem po cemencie i, jak mówiłem, śmieciami tak naprawdę po jakiejś imprezie. Parę stłuczonych butelek, parę butelek po Desperadosach i innych piwach, może jakaś wyborowa flaszka stoi na parapecie. Pomieszczenie nie ma okien, jest jedynie zaklejone przezroczystym plastikiem. Od zewnątrz. Widzisz, te postacie nie ruszają się, chociaż zauważasz, że dziewczyna leżąca na plecach poruszyła nogą w tym momencie. Jakby Okej. skurcz. Cicho mówię pod nosem. Chyba koniec już z piciem. Za stary jestem na to. I po cichu podchodzę do tych postaci. Do której? To znaczy do najbliższej, która jest koło mnie. To tak. Ty jesteś po lewej stronie pokoju. Postać najbliżej do ciebie leży twarzą na ziemi. Dobra. Leży w tych śmieciach wręcz. Zauważasz lekko kręcone czarne włosy. Okej. Postać się nie rusza. Także podchodzę do niej i chciałbym sprawdzić, czy ma puls. Chcę sprawdzić, czy żyje, bo nie wiem, w jakiej jestem sytuacji, a postać leży twarzą do ziemi. Mhm. Dobrze. Poproszę cię o pierwszy rzut tej kampanii, moi drodzy. Poproszę cię ze względu na to, że nie masz punktów w medycyny. Poproszę cię po prostu o rzut na inteligencję. Dobrze. Masz kości 3. Tak, czyli 3D6. 10, 10 do przepraszam. 6. Tak. 3D10. 3D10, tak. No właśnie. Okej, 2 sukcesy. Zbliżasz się do mężczyzny. Definitywnie młody. Pachnie mocno perfumami. Nie jakimiś tanimi, ewidentnie. Czuć troszeczkę nutę wanilii, może troszeczkę róży. Coś takiego, czym mężczyźni na ogół by się nie psikali. Niemniej jednak łapiesz... Sprawdzasz od szyi czy od nadgarstka? Od szyi. Dobrze. Przystawiasz palce i nie wyczuwasz absolutnie nic. Okej, w takim razie cofam moje dłoń trochę. Może nie tyle przerażony, coś zdziwiony, bo... Dobra, uspokój się, Gabriel. To tylko alkohol. Na pewno nigdy nie byłeś w tym dobry, a zwłaszcza po pijaku. Próbuję go lekko przewrócić na plecy. Mhm.
Nie masz z tym najmniejszego problemu. Jesteś zaskoczony, że nawet jest dla ciebie jakiś niebywale lekki. I proszę teraz, Janku, opisz, jak wyglądasz. Bo widzisz mężczyznę z skręconymi, trochę dłuższymi włosami, o dużych niebieskich oczach. Jest, ma dosyć duży nos, ma dosyć duży nos w proporcjach do twarzy i kilka malutkich piegów grupkę piegów przy wylocie. Ma tak około 1,80 m wzrostu. Wygląda na około 25 około lat. I jest ubrany w jeansową kurtkę z nadrukami w kształcie róży i spodnie takie casualowe, szare i Adidasy, które wcześniej były czysto białe, a teraz już raczej nie. Tak, od tego pyłu tutaj. On bardzo przywiera do ubrań, do włosów. Czuć go wręcz w ustach, jak taki piasek. Bardzo drobny, ale zawsze. Okej. Jeśli go obróciłem, nie widać po nim, żeby coś mu było. W sensie Nie nie ma widzisz, żadnej... żeby jego klatka piersiowa się podnosiła. Dobra, okej. W takim razie to widzę od razu, przystępuję to bardzo zdziwiony, ale przystępuję do reanimacji po prostu. Mhm. I cały czas klnąc pod nosem, że kurwa, gdzie ja się wpakowałem, o co tu kurwa chodzi, ja pierdolę. I sprawdzam mu usta, czy nie ma nic w środku. No i raz, 15 uciśnięć na I klatkę. zdajesz sobie sprawę, że nie męczysz się. Co więcej, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie potrzebujesz wziąć oddechu. Mm. Dobra, w ferworze tego sądzę, że gdzieś to pozostaje z tyłu głowy, ale przede wszystkim po prostu walczę o życie tego człowieka. Czujesz, jakbyś stracił tlen, jakbyś się topił, a woda by cię akceptowała i wcale cię nie zabijała ze swoim oddychaniem. Dobra, przestaję po jakimś czasie. Jakby Postać Jestem- otwiera oczy. O kurwa, ja pierdolę, udało się. Przepraszam, żyje pan? Wszystko w porządku? Halo? A ja pamiętam. Czy ja coś pamiętam? Z poprzednich paru godzin Tak. poprosiłbym. E, Poprosiłbym cię o rzut na intuicję Mm, i inteligencję. Dobrze. W sensie to jest łączny, pamiętajcie, że teraz zmieniliśmy. Zero sukcesu. Powinny być 6 rzutów, ponieważ masz 6 kropek łącznie. Masz. A przepraszam bardzo. Przepraszam, to jest mój błąd. Tutaj akurat. Dobrze.
Tak. Niestety czujesz się, jakby ktoś po prostu przywalił ci cegłą w głowę. Jakby coś pozbawiło cię wspomnień. Nie masz nawet przebłysków, co tutaj mogłeś robić. My się znamy? Tego co mi wiadomo, to nie. Co pan tu... Czy z panem imprezowałem? Widzieliśmy się w barze Voodoo? To ostatnie co pamiętam. Bar Voodoo. Nie pamiętam. O Jezu. Bardzo możliwe, że imprezowaliśmy. Co? Gdzie my właściwie jesteśmy teraz? To jest ten bar? Raczej nie. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Niezbyt dobrze się czuję, ale są jeszcze 3 osoby i chyba wydaje mi się, że może coś nam dosypano, może nas porwano. Nie mam pojęcia. Może lepiej sprawdźmy, co z resztą. Jest pan w stanie wstać? Próbuję wstać. I jak wstaję, to się staram otrzepać trochę i rozglądam się po tym pomieszczeniu. Po waszej lewej jest ciało oparte, jakby ktoś go tam ustawił, robotnika w kombinezonie. I tak jak mówiłem, po waszej prawej stronie, przy samym wejściu, leży kolejny robotnik, a naprzeciwko was dziewczyna, która teraz zgięła swoją nogę w kolanie i drugą. Bardzo, można by powiedzieć, drętwo ją zgina. A dziewczyna chyba jest z nią lepiej niż z panem, więc może przejdźmy do niej, może ona coś wie. Z panem wszystko okej? W takich warunkach darujmy sobie tego pana. Jestem Leon. Gabriel, Ściskam rękę. podaję mu rękę. I nie czujesz ciepła jego dłoni. Oboje nie czujemy, nie? W sensie ja Mhm. jego, on mojego. Żaden z was. Przewidziałem i idę. Leon, Jasne. jak tak jesteś w tej ciemni, przy tym zaciemnieniu pokoju, słyszysz wszystko, co się dzieje. I normalnie w takiej sytuacji biłoby ci serce. Ale nie czujesz ruchu w swojej klatce piersiowej. Zbliżacie się do dziewczyny. Dziewczyna ugięła nogi w kolanach, jak wspomniałem. I powoli, niczym rozkładane krzesło, zgięła się w pół. Przynajmniej wiemy, że żyje. I podchodzę i tak próbuję ją lekko złapać za ramię, szturchnąć, potrząsnąć może lekko. Ja tak klękam przy twarzy. Czy tak kucam bardziej. Dotykam twarzy. Panienko, panienko. Podnoszę się bardzo nagle. Nie chciałem zaskoczyć. Kim jesteście? Samo pytanie Cześć. możemy zadać pani. Czy ja cię skądś nie kojarzę? Coś... Nie wiem, kojarzysz? Chyba widziałem cię gdzieś. Może wszyscy razem. Próbuję sobie tak strzelić barkiem, bo czuję się strasznie połamana. Zakładam, że wszyscy razem imprezowaliśmy, więc możesz, Leonie, mieć jakieś powtórki, wspomnienia,
Myślałem, że raczej czymś nas po prostu naćpano i Leon Zawodowiec. Nazywam się Leon Rychlik, więc to nie ja. Ale cały czas nie mam takie przeczucie. Blisko. Czy ja mogę sobie rzucić na przypomnienie czegoś? Zobaczyć, czy coś pamiętam? Zobaczmy, co pamiętasz z ostatnich godzin. Poproszę cię o rzut na, tak jak poprzednio, czyli inteligencję oraz intuicję. Ostatnie twoje wspomnienie jest związane z tym, jak z Marceliną się rozdzieraliście pod klubem, na którym ewidentnie było napisane voodoo. Mm. Łapie się. Pamiętasz parę osób, może jakąś A ich? kobietę? Nie. Ja w tym czasie chciałem podejść do tego robotnika opartego. Os- O, Ostatnie, co pamiętam, to klub voodoo? Mm. by się zgadzało. Też tam byłem. Tyle pamiętam. I pamiętasz również, że Marcelina mówiła ci o jakimś wydarzeniu w nim? Jakimś koncercie chyba? Coś pamiętasz, że się szykowałaś? Miał być tam koncert? Mm, mm. Nie przypominam sobie. A w ogóle, jak pani się nazywa? Wendy. Gabriel. Podaję jej rękę. Przyjmuję. E, Tamten pan to Leon, jak już zresztą się przedstawił. Nie pamięta pani nic Panowie. więcej na pewno? A pamiętam jedynie tyle, że rozdzieliłam się z moją przyjaciółką i to w sumie wszystko. Pamiętam jeszcze Ja. jakąś kobietę, ale nie jestem pewna. Ja pojechałem do baru się napić i miałem wrócić piechotą do domu, ale chyba mi nie wyszło. Co to za miejsce? Bóg jeden wie. Jedno, co macie wspólne ze sobą, poza jak macie przeczucie tym klubem, jest fakt tego metalicznego posmaku w waszych ustach. Smakuje żelazem. Może Dobra. mogę rozpoznać, że to jest smak krwi? Nie jesteś do końca pewien. Może się uderzyłeś. Jak sprawdzasz językiem swoją jamę ustną, nie wyczuwasz żadnego rozcięcia, ale zauważasz, że twoje trójki, zęby oczywiście, są jakieś dłuższe. I co dziwniejsze, znajdujesz w nich dziurkę małą. Wyczuwasz to językiem. Jakby po prostu w środku, jakby tak na środku zęba? Okej. Musieli nas... mamy- To samo jest z trójkami na dole. Musieli nas czymś naćpać i to bardzo, chyba nawet mi się dziąsła cofnęły. Dziąsła? Nie wiem,
Wydaje mi się, mam chyba zapach Pokaż. krwi. Dobra, szczerze się do niej. Czujecie taką podczas wymawiania słów. Czujecie taki lekki dyskomfort związany z tym, że wasze kły są o pół centymetra dłuższe. I te górne, i te dolne. Czy widzę, że Gabriel ma wampirze kły? Ale nie jesteś pewna, czy to jest jego naturalne zgryz? Może takie ma po prostu? Przecież wiele osób potrafi mieć dłuższe kły. A może sobie zrobił? Ale masz dziwne zęby. Często miałem problem z uzębieniem, ale raczej często mi się nie cofały. To już chyba bardzo złe stadium. I się dziwię, dlaczego tak jest. Chcemy Ale przejechać. zrobiłeś je gdzieś? Co zrobiłem? Zęby. No, chodzę do dentysty regularnie. No ale w sensie, tak się szczerze do ciebie, masz takie... I ja też u niej widzę, że ma takie dłuższe kły, nie? W sensie, No ty tak, masz długie no kły. ty też. No mówię, może po prostu nam się cofnęły dziąsła. Często sprawia to, że wtedy się wydaje, że zęby są dłuższe. Ale to nie jest nic dobrego, na pewno. Leonie! I tak odwracam się w jego stronę. Sprawdź swoje zęby, proszę. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało. Palcem przesuwam po. I kiedy dotykam tych przedłużonych kłów, chciałem spróbować sobie nakłuć, sprawdzić jak są ostre. Oj, masz wrażenie, że ich ostrość nie była taka do tej pory. Czujesz, że mógłbyś się wbić w coś twardszego niż naturalne uzębienie by ci pozwalało. Dodatkowo poproszę was wszystkich o rzut na spostrzegawczość i opanowanie. Same sukcesy. Momencik. Trzy sukcesy u Wendy. 3 sukcesy również u Leona. Dwa sukcesy u Gabriela. Leon i Wendy próbujecie logicznie jakoś wytłumaczyć tą sytuację. Uspokoić się, przemyśleć, przeanalizować. Co wy tu do cholery robicie i co to jest za miejsce? Jaka to jest dzielnica? Jaka to jest ulica? Natomiast jeżeli chodzi o ciebie, Gabrielu, czujesz w sobie coś... Impuls. Impuls, że masz ochotę po prostu gnać za siebie. Gnać przed siebie, przepraszam. Masz ochotę uciec stąd, zostawić tę osobę, zostawić tych robotników. Masz ochotę się schować. Dobra, Leonie, sprawdzasz tego pana
Ty drogą Wendy, jakbyś mogła sprawdzić drugiego, ja może sprawdzam wyjścia tutaj. Jakoś niekomfortowo mi w tym pomieszczeniu. Przejdę do kolejnego, spróbuję znaleźć jakieś cokolwiek. Musimy stąd jakoś wyjść, prawda? Widzicie, że Gabriel, pomimo posiadania bladej cery, zaczął się zachowywać inaczej. Jego cała gestykulacja, jego mowa ciała jest inna niż była chwilę temu. Jest ewidentnie wystraszony. Ale jeżeli pójdę, to nie uciekniesz? Czy uciekniesz? Jak miałbym, znaczy do sądu, wszyscy powinniśmy was stąd uciec, prawda? Przetrzepuję swoje ubrania, trzymam wszystkie dokumenty, telefon. Telefon, no. Sprawdzam. Ja w sumie robię to Sprawdzacie? samo. Okej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o telefony, Wendy, twój telefon padł. Ewidentnie nie masz baterii. Próbujesz go odblokować. Nic. iPhone. Jeżeli chodzi o Gabriela, również. No tutaj też trzeba było naładować przed wyjściem. Natomiast Leon, tu u ciebie jest troszeczkę lepiej. Widzisz 10% baterii na swoim telefonie. Tam czy jakieś powiadomienia przyszły? Jakiś... Oj, głównie Instagram. Nowe osoby w okolicy wstawiały bardzo... śledzisz parę kont związanych ze sztuką. Znalazłeś coś, co daje ci mieszane uczucia, bo widzisz rzeźbę. Tylko zamiast połączeń, tak jak normalnie mamy cały posąg stojący, kończyny są wykonane z drutu, powyginanego chaotycznie. Twarze są ładne tych granitowych postaci, ale kończyny to są kable, druty. Lajkuję, zapisuję sobie i... Dobrze. A drugie to chcę szybko sprawdzić rolkę aparatu, żeby zobaczyć, co się działo w czasie imprezy. Mhm. Często robisz zdjęcia, prawda? Mhm. Jaki masz stosunek do alkoholu? Na imprezach się upijam. Mm. Zawsze przysparzałeś trochę kłopotów, jeżeli chodzi o finansowość, odkąd jesteś pełnoletni. Zawsze interesowały cię droższe drinki. Nie chciało ci się pić piwa. Kto chce piwo za 5 złotych? Jeżeli możesz zrobić sobie finezyjny koktajl z kryształkami cukru na obręczach szklanki. Faktycznie widzisz zdjęcia koktajli, które robiłeś. Nawet okazało się, że wstawiłeś jeden na swój Instagram. Widzisz sporo osób, tłumy, właściwie w klubie voodoo robiłeś też przed zdjęciem, ale nie chciałeś za bardzo tam długo być. Przede wszystkim atmosfera i miejsce nie były takie, jak się przyzwyczaiłeś. Były raczej brudniejsze. Ludzie nie byli niesamowicie czyści. Dużo było harlejowców, metali, kuców, trochę gotów. Ale zapamiętałeś jedno. Na jednym z obrazków była broszurka, którą uznałeś za interesującą, ponieważ przedstawiała parę grafik wyśmiewających właściwie wampiryzm. Kojarzysz datę, ponieważ dzisiaj była wampiriada w klubie voodoo. Brzmi jak żart, brzmi jak ironia.
Zostałeś tam. Sam nawet nie wiesz, czemu tam poszedłeś. Może brak wydarzeń w środku wakacji, jakiś imprez spowodował to, że tam się pojawiłeś. Mówi wam coś z klubu Voodoo? No tak, to ostatnie co pamiętamy, Tam powiedzieli. No, byliśmy. A Wampiriada? nic mi to nie mówi, ale trochę lubię ten styl imprez, więc możliwe, że to dlatego tam poszłam. Często wydam w voodoo, więc jeśli tam była taka impreza, to pewnie po prostu Zjawiłeś się tam przypadkiem. tak. Dał mój telefon do kieszeni. Czy jest z tego pokoju jakieś wyjście? Tak, zgadza się, jest. Nie ma drzwi tutaj, nie ma okien. Chciałem po prostu podejść W do... sensie nie chodzi mi, że oczywiście nie ma wstawionych. Miejsca na nie oczywiście są. Mm, Leonie, czy mogłabym zadzwonić? Telefon mi padł i Wyjmuję. Jasne. Jak będziesz w kontaktach, to dopisz swój numer. podrywasz mnie? Nie, skąd? Chciałbym zobaczyć, która jest godzina w telefonie. Jest godzina 20. 23:15. A moja żona jeszcze nie powinna się martwić. Czy ktoś podszedł do tych dwóch pracowników? Ich tam... Dobra, to na szybko podchodzę do tego, który jest bliżej wyjścia. Mhm. No i tak samo sprawdzam, czy ma puls. Cały blady, cały siny. Dobra, obracam go. Wygląda na pomarszczonego wręcz. Jakbyś zostawił jabłko na słońcu. One powoli zaczęłoby swoją skórkę ciskać i zostawiać zmarszczki. Obracam go. No i tak naprawdę, że tak powiem, robię to samo co z Alonem, czyli sprawdzam, czy klatka piersiowa się unosi. Jeśli nie, to e, zaczynam tak samo resuscytację i krzyczę tylko do Leona i do Wendy. Sprawdźcie tego drugiego robotnika, ten chyba nie oddycha. Chowam szybko telefon Leona do kieszeni i idę do robotnika drugiego. Okay. Twoja reanimacja absolutnie nie daje żadnych dobrych wyników. Podchodząc do drugiego mężczyzny opartego o ścianę, nie ma za wiele co sprawdzać. Jest zimno. Nie oddycha, nie podnosi się jego klatka piersiowa, jego tętno nie istnieje. Natomiast można zauważyć w okolicach jego obojczyka czerwoną plamę, która dla ciebie, Wendy, pachnie wspaniale. Otrząsasz się z tego. Chciałabym jakby wziąć trochę tej plamy na palec i ją powąchać. Sprawdzić konsystencję. O, jest to krew. Najbardziej czysta krew. Widzisz w tym momencie
jak sowa wpada przez ten plastik, którym było zabezpieczone okno. Swoimi szponami rozdziera materiał, wpada, patrzy się w twoje oczy, obkręca głowę. Ja też obkręcam. Zahuczała i przemówiła zwierzęcym głosem, które odbiło się w twojej głowie. 4. Tylko i wyłącznie Wendy to widziała. Widziała w sensie sowę też? Odsuwam się. Patrzę, jakby ta sowa już zniknęła? Czy ona zniknęła? Czy jest rozdarte dalej? Okej. Widzieliście to? Ja nic nie widziałem, ale Leon, twój telefon działa, tak? Wendy go ma. Dobra, zadzwońcie po karetkę. Ten człowiek nie żyje. To na pewno nie żyje. Okej, trzymaj. Zadzwoń. Ja potrzebuję. Dobra, biorę telefon. Jeżeli nas czymś naćpali, to jeszcze działa. Biorę telefon. Wystukuję 112. Tylko, że zdaję sobie sprawę, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. Chyba nie wiemy, gdzie jesteśmy i tak, jak zadzwonimy, to co im powiemy? Raz budowy. Co najpierw wyjść? E, Może nie jesteśmy daleko od tego całego klubu voodoo. Może Pierw wyjdźmy. wyjdźmy, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Ja będę musiała zadzwonić najlepiej do Marceliny, bo muszę wiedzieć, gdzie ona jest i co z nią, czy jest w porządku, co się dzieje. Dobra, chodźmy stąd. Która jest data, jeszcze mi powiedz. Sprawdzam na datę w telefonie. 13.08. 2021. I teraz pytanie, kiedy była ta impreza? W ten sam jakby dzień. Minęło parę godzin. Okej, Dobra. więc nie jest źle. Dobra, chodźmy stąd. Zadzwonimy, wydostaniemy się, popatrzymy jakieś lokalizacje, sprawdzimy, gdzie jesteśmy. Zadzwonimy po karetkę. Dobry pomysł. Przy okazji zbadają nas, bo chyba coś jest nie tak. No, Myślicie, Weź że, nie mówi o tym. myślicie, że będą mogli zoperować te zęby? ale czemu chcesz je operować? Wyglądają super. Najprawdopodobniej cofnęły ci się dziąsło. Spokojnie, to da się naprawić z tego, co mi wiadomo. Że lekarzem medycyny nie jestem, ale Da się to naprawić. dobra. Ta dziurka to będzie jakieś trzeba wypełnienie. Możesz sobie wstawić nawet diament, jeśli chcesz. Chodźcie już. Okej, Wychodzę. szczepię i wychodzę. Też wychodzę z pomieszczenia. Są tylko jedne drzwi, prawda? To tym drzwiami. Zgadza się. Schodzicie na dół zatem. Okay. Schody są kręte. A ty cały czas, Gabrielu, to uczucie nie znikło. To uczucie rzucenia tego. Że takie uczucie, po co będę się tym zajmować? Jak mogę iść stąd? My jesteśmy jakby wysoko na którejś piętrze, że musimy schodzić, czy... Jesteście na... Już wam mówię. Jesteście, moi drodzy, na drugim piętrze tego budynku. Można by powiedzieć, że taki trochę strych. Ale nie widać tam wielu oznak, bo mieszkanie definitywnie było kiedyś starsze. Było
bardziej dekoracyjne. Teraz jedynie z zewnątrz jest różowa. Schodzicie zatem po krętych schodach bez żadnych balustrad. Podrapane ściany sprawiają, że Leonowi absolutnie nie chce się być w takich miejscach. Jest tutaj tanie papierosy, jakieś tanie napoje. Bardzo nieładnie. Mogło być parędziesiąt lat temu, ale teraz Przedawnione. schodzicie na dół. Słyszycie agregat działający na placu budowy. Plac budowy nie jest taki duży. Budynek sam w sobie pomieściłby rodzinę. Możliwe, że tak do 5 osób. Nie jest to dużo. Znajduje się co prawda w nim dobudówka. Miejsca na działania budownicze jest niewiele, ponieważ ulica znajduje się tutaj dosyć niedaleko, a z tyłu jest parking i mieszkania, bloki głównie, bloki niskopiętrowe, głównie 3, 5. Jest jeden, który ma więcej, może z 7. Jest parę betoniarek, trochę narzędzi, ubikacja. I dzieje. Ale- Telefon ma zasięg? Może czy jestem w stanie się rozejrzeć i kojarzę tą okolicę jakkolwiek? Poprosiłbym zatem Gabrielu rzut na spostrzegawczość oraz inteligencję. Dwa sukcesy? Jeden, tak, Jeden. 2, zgadza się. A. Są tutaj ogrodzenia w okolicy. Nie słyszysz, żeby ulica była zbyt ruchliwa, a ogrodzenia są gdzieś na wysokość 2,5 metra z po prostu płyty wiórowej, więc ciężko powiedzieć. Jak wychodzicie na plac, to widzicie, że jest furtka metalowa, uchylona lekko, ale wychodzi na parking z tyłu. To nie jest taki, to jest taki po prostu parking osiedlowy, po prostu ludzie zostawiają różnie swoje samochody. Ja chciałbym pobiec w stronę furtki i w Mhm. międzyczasie w telefonie poszukać, sprawdzić, czy ma włączoną lokalizację, odpalić Snapchata i Snapmapy. Moje media społeczności są zabezpieczone palce na palec. Nie odblokowujesz. A mać. A co z lokalizacją i mapami Google? Dobra, Nie wiem, patrzę. czy- Chciałbym patrzeć na mapę Google. Coś internet trochę muli w telefonie, musisz chwilkę poczekać. No zawsze wiatr w oczy. Ktoś wie, gdzie jesteśmy? Ktoś kojarzy to miejsce jakkolwiek? Widać palec kultury? Widać cokolwiek znajomego? Absolutnie nie. Nie mam najmniejszego pojęcia. To nie jest absolutnie miejsce bliskie waszego zamieszkania.
Może w ogóle wyjść nas poza Warszawę. I teraz będziemy jak się dostać. Jak internet Co? odpali, to sprawdzimy. Co jak to jacyś ludzie, którzy handlują innymi ludźmi? Co jeżeli jesteśmy towarem na handel? O mój Nas Boże! zamknęli. O mój Boże! Spokojnie, teraz żeby nas zamknęli, a nie przejść do jakiegoś rusztowania i Jak mamy stąd Super. uciec? Skąd wiesz, że nas nie obserwują właśnie w tym momencie? O mój Boże! O mój Boże! Uuu. Gabriel spokojnie. wygląda jakby wiedział co robi. Jak na razie to Muszę próbuję, zadzwonić. żeby ten jebany internet się odpalił. W ten telefon cię irytuje, masz ochotę go trzasnąć po prostu nie od ziemię wręcz. Mam, Czujesz ale... się wspierającą w sobie taką... Technologia zawodzi. Daj mi Ale zadzwonić. po jakimś czasie pokazuje się mapa Warszawy i punkt, czerwony punkt na mapie. Klikasz na niego i przyciąga cię do tej lokalizacji. Jaka jest lokalizacja? Jesteś na Mokotowie i jesteś w punkcie, który nazywa się Willa Czerwona. Mm, Dobra, w takim razie od razu jak to widzę, to krzyczę do nich, jesteśmy na Willi Czerwonej na Mokotowie i odpalam telefon 112 i próbuję zadzwonić. Mhm. Py, py. Pogotowie ratunkowe, słucham. Dobry wieczór, jesteśmy na Dobry wieczór. Willi Czerwonej na Mokotowie w Warszawie. Są tutaj dwie osoby... Mógłby pan mówić wolniej? Willa Czerwona, Mokotów, 2 osoby martwe. My najprawdopodobniej jesteśmy jakoś I jak- naćpani. Proszę pana, jaka to jest ulica? Chyba panie, nie wiem jaka to jest ulica. Willa Czerwona, Warszawa, Mokotów. Dobrze, a koło czego to się znajduje? Wie pan może jeszcze jakąś ulicę w otoczeniu? Jesteśmy przy jakiejś budowie, najprawdopodobniej tej willi. Mogę... Próbuję A wyjść przez furtkę. może pan wyjść na ulicę i sprawdzić, jakie tutaj są nazwy? Tak, już idę. I próbuję wyjść przez tą furtkę. No i widzisz Sułowiecką. Słowiecka, ulica Słowiecka. Przepraszam, mój błąd. To nie jest Słupkowiecka. Sułkowiecka. Sułkowiecka, ulica Sułkowiecka. Dobrze. Mówi pan przy willi, tak? A wy willi. Trupy są... 2 martwe osoby są wy willi. Bateria telefonu pada. I ja pierdolę i po prostu uderzam tym telefonem o ziemię. I cały ten iPhone roztrzaskuje się po prostu jak butelka o ziemię. Co ty robisz? Chciałam zadzwonić! I tak nie ma taką... Nie, skacze go po prostu i go łapie za ręce po prostu. Coś ty zrobił? To był telefon! To Dobra. pierwszy go kupiłem! Czy Gabriel się broni? Nie, no po prostu patrzę na Okej, niego. Dobrze. Zatem Gabrielu, rzuć proszę na opanowanie połączone z twoją siłą woli. Okej. Tak jak ci tam pisałem, mi się determinacja źle wpisałem, trzymaj determinację, weźmy siłę woli 5. Czyli to jest 7D10 będzie, nie? Masz 7 kości. 2 sukcesy, 3 sukcesy? Jedynka w końcu Yy. traktujemy jako jedną porażkę, czy 2? I jako jedną porażkę. Ale taką, która neguje wasz sukces. Dobra. Więc tutaj wychodzą właściwie 3 sukcesy. Jesteś w stanie się opanować, ale masz ochotę mu po prostu go złapać i go uziemić trochę. I się kupić nowy, jak trafię do domu. Nie, wszystko zapisane. Jest okej, jest okej. Stany jest XXI I wiek. prosiłbym Leona o ten sam rzut, czyli opanowanie oraz twoja siła woli obecna.
A? Yy, yy, Masz 6 kostek do Sześć, tego. dzięki, dzięki. Mhm. O, nie jesteś się w stanie opanować. Bestia Fede. Nie, absolutnie nie. Jesteś wściekły na nowo poznanego Gabriela, po prostu automatycznie przez to, jak myślisz, ile z tych zdjęć, ile tej sztuki, wiesz, że kurwa z iPhone'ów nie tak łatwo dostać te rzeczy, jeżeli nie miałeś wszystkiego zapisanego w jakiejś chmurce, to kurwa to jest stracone. I nie pamiętasz, bo miałeś takie fantastyczne rzeźby, jak pojechałeś do Wiednia raz i tam porobiłeś tyle zdjęć, teraz sobie przypominasz i automatycznie uderzasz Gabriela z pięści w jego żebra. Rzuć zatem, proszę, na siłę. I ty nie masz nic w walkę wręcz, dobrze, no to na siłę po prostu. Okej. Jest twardszy niż sądziłeś, właściwie. Uderzyłeś, jakbyś uderzył w bardzo twardy. Uderzałeś kiedykolwiek w takie piaskowe worki treningowe, takie mocno ubite? Myślę, że na pewno tak. To takie było uczucie, w uderzeniu Gabriela. Gabrielu, odczułeś to mniej niż sądziłeś. Czułeś się, jakby ktoś cię uderzył po prostu w rękawicy bokserskiej. Nie poczułeś takiego centralnego ośrodku bólu. Jest coś kurwa nie tak. Patrzę na niego. Leon stwierdzając, przy uderzeniu nie brał nawet oddechu. Nie czujesz, że musisz oddychać. Ja w tym zaoferowaniu w ogóle przestałem. dobra, uspokójcie się. Znaczy tyle, on się uspokój. Sorry za telefon, odkupię ci go. Ale coś jest bardzo kurwa nie na rzeczy. Nie wiem, czy ta karetka tu kurwa przyjedzie. Sądzę, że powinniśmy tu zostać jakiś czas. Jesteśmy naćpani, to wszystko. Tak, jesteśmy, tylko kurwa chuj wie czym. Mm, Z tym pierdolonym dziennikarzem. Nie kurwa, narkomanem. Dobra. Czekamy tu na karetkę. Przyjadą. I wszystko będzie ok. Jeśli nie przyjadą po jakimś czasie, pójdziemy do najbliższego domu, znajdziemy jakąś osobę. Już, kurwa, nie wiem, czy 3 ćpunów. Ach, chuj, kurwa. Moja żona się niedługo zacznie martwić. Dobra. Jaki macie plan? Czy cokolwiek znacie tą lokalizację, coś, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam żadnego planu. Jedynym moim planem było zadzwonienie do przyjaciółki i ona by mnie odebrała, bo ma samochód. Ja nawet nie mam samochodu. Nie mam Harley, ale zostawiłem go pod barem. I jak daleko jesteśmy od baru? Czy sprawdziłeś to? Jesteśmy na Mokotowie. A, racja. No. Dobra. Dobra. Jestem już spokojny. Tak, zadzwonimy do najbliższych domów. Domów nic nie zaszkodzi. Oni To na jest- pewno. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko nie dotyka już ich telefonów. Tak. Czy
Tak jak patrzyłem na lokalizację na telefonie, to był bardziej północ, południe, wschód Mokotowa. Północ. Dobra. Gdybyśmy byli może w innej części Mokotowa, poszedłbym do domu. Pewnie zajęłoby mi to z parę godzin, ale dobra, chodźmy po prostu do takich mieszkań czy coś. Okej. Chodźmy zatem do mieszkań. Chodzę do bramy naprzeciwko. Wyszliście już poza bramę. Szukam jakiegoś domofonu, jakiegokolwiek. Okej. Zauważasz, że jest otwarta brama na osiedle. Naprzeciwko was jest trzypiętrowy blok. To jest dosłownie parę mieszkań tam na pewno. Jaki ma numer? Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Jaki jest na budynku, czy domofon, czy na budynku? na budynku? Już wam mówię. Wydaje mi się, że to jest numer 3 tej ulicy. Mm. 3. Kto z nas wygląda na najbardziej prawdomównego i komuś, komu można zaufać? Mówisz to na głos? Tak. Ty chyba? Jakby, no nie wiem. Albo Leon. Leon wygląda elegancko chyba. Wiecie, że to ty to mówisz. Dobrze, Leonie, w takim razie dzwoń, proszę. To są stare domofony, one nie mają tutaj wizjerka, żeby was zobaczyć. Chodzę do pierwszego. Okej, na który numer dzwonisz? Na wyższe piętra czy na niższe? Na niższe. A Okej. jakie tam są numery mieszkań? Są? Jeden do, moi drodzy, do... Yy, 1 do 9 właściwie. Ja chciałbym zobaczyć, czy w którymś oknie się świeci światło. Jeszcze. Coś na górze się świeci, tak, naprzeciwko was. Dobra, Leon, dzwoń na... Powinien to być Górne numer 10 któreś. albo 11. Tam się jeszcze świeci, bo jakieś pewnie młodsze osoby tam mieszkają. Mam 10. Halo? Dzień dobry, przepraszamy za tak. Dobry wieczór. Czemu tak późno? Kto to? Potrzebujemy pomocy. Ale w jakiej sprawie pan dzwoni? Potrzebujemy zadzwonić na pogotowie. Dosłownie w budynku naprzeciw są martwi ludzie. Daj mi chwilę. No bo teraz jest mój pierwszy rzut. Ojejku, kochana, ale co to się stało? Kogoś strzelili? Kogoś pobili? My sami nie wiemy. Obudziliśmy się chwilę temu. Proszę, Nie rozumiem, proszę pana. mogłaby pani zadzwonić na pogotowie? Niech pan na komendę idzie z tym. Ja bym chciała iść do jakiegoś innego mieszkania. Ten sam jest domofon, więc Aha. chyba, że chcesz do innego bloku iść. Mogę iść Szukam bloku numer 4. Numer 4. Blok numer 4 znajduje się obok, dosłownie z 20 metrów. Ta sama konstrukcja. Idę tam. Mhm. Proszę iść na komisariat, jest niedaleko. Dobranoc. Dziękuję bardzo za zajebistą pomoc. I odchodzę. Tam w okolicy
czyjegoś psa obudziłeś chyba na piętrze pierwszym. I bardzo dobrze. I Szukam po kieszeniach, czy mam fajki. Masz. Dobra, to jeśli mam też zapalniczkę, to zapalam sobie jednego. Ciągasz bucha, dobrze ci znanego, bo już palisz trochę. Ja biorę jednego od Gabriela. A, przepraszam, ty sobie poszłaś. Tak. Ciebie tutaj nie ma. Gabrielu, bierzesz to. Czujesz tylko ciepło. Smak? Jakby ktoś ci kubki smakowe zabrał. Ja pierdolę, jeszcze wystarczyłoby, żebyśmy mieli koronawirusa. Dobra. Dzwoń pod 11. Do Leona mówię. słyszysz, bo nie usłyszałem. Aha, dzwoń pod 11, Leon. Wciskam 11. Dzz. Nie Jezu, unoś się. kurwa, co się dzieje? Halo? O! I już puszczam domofon i odchodzę, jak słyszę ten głos. Halo? To z domofonu, tak? To ja podbiegam. Dobry wieczór. Tak napierdalasz po nocy. Gabriel Rzepecki. Potrzebujemy pomocy. Było morderstwo dosłownie naprzeciwko. Niech pan zadzwoni proszę na policję, na straż, na karetkę. Panie kurwa, tutaj co tydzień jest jakieś morderstwo. Proszę na komendę z tym iść, ja śpię. Na 5 mam do roboty, kurwa, debilu. Proszę pana, za nieudzielenie pomocy jest kara grzywna, nawet kara więzienia. Proszę natychmiast zadzwonić na policję, albo najlepiej na policję, bo te osoby już są martwe, karetka im już kurwa nie pomoże. Proszę Wiesiu, naprawdę, słuchawkę. żeby pan zadzwonił. Co robisz? Ach, ale masz taką ochotę wyrwać po prostu ten domofon z kablami. Mnie tam peta w ręce. Parzy cię. Ale jakoś... Jakoś znacznie bardziej. Dobra, jeszcze mamy. Miałeś takie wrażenie, jakby twoja skóra wręcz się zajęła. Zauważasz na swojej ręce, tu gdzie był papieros, taki... Jakby się rozprzestrzeniła po twojej dłoni? Dobra, próbuję to jakoś ugasić, poklepać coś. Nie pali się, ale rozprzestrzenił się ten żar. Ja pierdolę, kurwa. Jeszcze tego brakuje, żeby było, że kurwa dziennikarz naćpany. Dobra. Przechodząc do Wendy, idziesz do drugiego bloku i widzisz białą ambulans? Nieoznakowany, bez świateł na górze? Podjeżdża jakaś biała furgonetka. Spierdalam! Naprawdę? Naprawdę! Okej. W którą stronę? Tam, gdzie przyszłam. Okej, czyli wracasz do nich. Tak, wracam do nich. Mhm. Furgonetka jedzie bardzo szybko. Z piskiem zatrzymuje się przed waszą trójką. Widzicie... Widzicie mężczyznę ubranego w kaszkiecik. Taki trochę, można powiedzieć, stylistyka przedwojenna. W aucie szyby są przyciemniane, a on jechał z opuszczoną szybą do połowy. No, drodzy państwo, wskakujcie. Mówiłam wam, że to handel ludźmi! I biegnę dalej.
Ja A tak, co? kim pan jest? Tylnie drzwi się otwierają. Furgonetki. Ona jest duża jak taki dostawczak. Nie ma żadnych oznak, że byłaby karetką. Tyłu? Swoje ręce. Z szponiastymi paznokciami znajdują się na drzwiach. Wyskakuje postać. Nisko ugięta, z krótką szyją. Bardziej porusza się nienaturalnie, nie jak człowiek w ogóle. Ludzie są wyprostowani, on nie jest, on jest zgięty. Widzicie jego szpiczaste uszy, jego mordę okropną, łysą głowę, paciorkowate oczy, brak brwi. Jego szeroki uśmiech. Kurwa, cofam 2 kroki. Bardzo przepraszamy, najwidoczniej się pomyliliśmy. My już właściwie idziemy z tego osiedla. Tak, impreza na nas czeka. No, do widzenia. O nie! Właśnie po was przyjechaliśmy. No, ja pierdolę, będę miała rację i kurwa też zawijam dupę w troki za nią. Okej. Poprosiłbym waszą trójkę zatem. Uciekacie najszybciej jak się da, czy najdalej jak się da? Szybko i daleko. No właśnie- No, ja bym dał, że chyba najdalej, bo Okej. Ja szybko, ja- ja po prostu szybko. Ja kurde szedłem normalnie i się tylko oglądałem, czy on zacznie za mną biec. Jak zacznę biec, to dopiero wtedy zaczynam. Dobrze, no to wchodzi w to wysportowanie i zręczność. Dla was wszystkich zatem. Dobra. Aha. Aha. Jeden sukces. Czekaj. Też 1. To, jak uciekacie, jest karykaturą tego, co ludzie robią na triatlonach. Nie jesteście ewidentnie sportowcami, żadne z was. Czy to u niektórych w wypadku niewygodnych ubrań, czy to w wypadku tego, ile czasu spędzacie na robienie rzeczy niezwiązanych ze sportem. Postać. Ja mam jeszcze 2 rzuty, ale dobra, nieważne. Następnym razem, przepraszam. A to dorzuć. Dorzuć, proszę. Jeżeli coś tam zabrakło, to nie zmienia za bardzo. Jesteś w stanie zdecydowanie dalej je odrzucić. Czy zamierzasz zostawić tych ludzi, którzy byli z tyłu? Przed tą maszkarą? Tak. Mhm. No dobrze. W którą stronę się udajesz? W stronę ulicy? W stronę bloków? W stronę ulicy. Dobrze. To najpierw przejdę do sytuacji z Gabrielem i Wendy. Wysyłają mnie i trafiam na takie osoby. Widzieliście jak postać, która była zmaterializowała się centralnie koło was. Uciekliście kawałek za blok. Myśleliście, że może go zgubicie. On pojawia wam się. 1,5 metra od was. Chodźcie, nie traćmy czasu. Jak ja to, Kurwa, jaki jesteś brzydki i spierdalam w drugą stronę. jak ja to widzę, Łapię cię za rękę. Proszę, nie krzywdź mnie. jak ja to widzę, to krzyczę do niego: dobra, wiem, że sobie narobiłem wrogów i wiem, że Leopold nie może mnie wreszcie chronić, ale po chuja wtrącacie w to jakieś dzieciaki. Kogo? Chcecie mnie zabić, to proszę bardzo. Nie, Co ty masz za kontakty? nie. Młody spokrewniony, ty już jesteś martwy. Co? Kurwa, stoję naprzeciwko ciebie, debilu. Też jest naćpany. Gabriel, pomóż mi, on mnie trzyma. Mocno ją ściska, czy tylko ją trzyma? Trzymają, ale nie wyrwie się. Puść ją. Nie, ty Dlaczego? też.
Bo jedyne, co może was innego spotkać, to ścięcie waszych głów. Kurwa, I i tak radzę nas pewnie. ci, żebyś potraktował to poważnie i poszedł grzecznie. Pójdę, ale mówię, bo chuja wtrącacie to w te dzieci. No chyba, że nie wiem, kurwa, macie jakiś inny cel. Jakie ty masz kontakty? To nie jest rozmowa na teraz, Wendy. Jego ręce są 1,5 razy dłuższe od was. Mówię, czym ty kurwa jesteś? Jakiś połączenie hobbita i nietoperza? Nie, ale mówią na mnie Gacek. No kurwa, zajebiście. Dobra, panie Gacek, kurwa. Słuchaj, Gacek, jestem Czego w stanie chcesz? powiedzieć ci, czemu tak na ciebie mówią? Bo mam fajne uszy i wszystko słyszę. Ja pierdolę. Jak Gacek, jak nietoperze! O, widzę, że mamy tutaj już pewne predyspozycje. Na co? Dowiecie się wsiadać. Myślę, że jak ktoś A mnie zajmie, to tamten, co chociaż ktoś poleciał... mądry. A tamten, co poleciał, lepiej niech wróci. No, to nie mamy do niego telefonu, nawet nie wiemy, kto to jest. Ma Leon na imię Zawodowiec. Mogę Gdzie- prowadzić? Nie, Kim jest pan Czemu? w kaszkiecie? Jakiś twój szef? Szofer? absolutnie. No pierdolę, kurwa. Myślałem, że chociaż jakieś, jakbym już zajebie ktoś, to przynajmniej jakieś, nie wiem, obława, kurwa, strzelanina. Dobra, chuj. Wszystko może jeszcze się wydarzyć. Słuchaj, zrobimy tak. Puścisz mnie, a ja nie ucieknę i puścisz mnie, okej? Nie. Mm. Dobra, jeśli posłuchamy ciebie, to obiecujesz, że nikomu nic się nie stanie. Nie. No pierdolę, kurwa. Kim ty jesteś w ogóle? Przedstawiłem się, a wy? Jestem Gabriel. Albo Gabriel, jak to Gabriel. Rzepecki. Gay. Dokładnie mówiąc. Będziesz Gabe. Gabe. No. Wendy, czy ty właśnie się śmiejesz z żartu, z którego mówi ktoś, kto nas kurwa porywa? Tak. Nikt was nie porywa. Nie, kurwa, zapraszam na herbatkę. Jak powiedział, jestem Wendy, ale mówią też na mnie Nadzieja. Różne są smaki herbat. To Jak gadam z prawda. przedszkolakiem? Chodźcie, bo nie chcecie, żeby ci drudzy was dopadli, uwierz mi. Jacy drudzy. Drudzy. Są Masz tacy tele. drudzy. Dobra, chuj z nami. Tam nie żyją dwie osoby. Mógłbyś zadzwołać policję, jakby te osoby, pewnie ich rodziny się o nich martwią i Zjedliście już ich? Co? nie. Oni tam są. Boże, to jest jakiś gang kanibali! Aaaa! Leon? Człowieku. Leonie, dostałeś się do ulicy. Wiesz, że to jest ulica Belwederska. Kojarzysz to, bo wiesz, że tutaj w lewo jest już wjazd drogą, już praktycznie na plac Unii, jakby do centrum. Tak naprawdę droga tutaj jest autobusowa. Widzisz z dwie osoby na przystanku autobusowym po drugiej stronie ulicy. Po tej stronie nie widzisz żadnego przystanku. Nie wiesz skąd wziąć taksówkę, nie wiesz skąd wziąć Ubera, jakbyś wolał. Co chcesz zrobić? Szybko podbiegam do przystanku autobusowego, siadam na siedzeniu i tak udaję, że cały czas byłem. Musisz przebiec przez ulicę. Ale jakby ile jest jakby tak mniej więcej o tej godzinie samochodów? Nie jest dużo, ale to jest... ta ulica ma 6 pasów, więc... Widzę, no. I widzę ją. Więc troszeczkę jeździ autobusy, taksówki. Nie jest jeszcze 3 w nocy, więc jeżeli chcesz tak zrobić, ciężko będzie ci wyczekać na właściwy moment, więc będziesz musiał
tym amoku po prostu rzucić się przed A siebie. nie, to po prostu Już to lecę w lewo. zrobiłeś. Och, okej. Amoku, no dobra, to na co rzucam? Jest to w twoim przypadku rzut, proszę ja ciebie, na zręczność. Oraz do sztuki przetrwania to tutaj nie mamy, więc to jest po prostu rzut na zręczność. Bardzo ładnie. I jesteś zaskoczony. Jest coś nie tak, bo zdałeś sobie sprawę, że wbiegłeś pomiędzy... Jeden samochód jechał po środkowym pasie, a drugi po lewym pasie. Przebiegłeś pomiędzy nimi dosyć szybko. Szybciej niż biegałeś na bieżni. Wiesz, jakby zacząłeś ćwiczyć. Ćwiczenia nie były dla ciebie jakimś wielkim problemem nigdy. Nie lubisz ich, bo pocisz się przede wszystkim. Natomiast biegłeś szybciej niż dotychczas. Dostajesz się na przystanek. Jakiś menel z wózkiem dziecięcym, z puszkami, więc cały zapełniony. I jakaś przestraszona dziewczyna ewidentnie jest odsunięta od niego jak najwięcej się da, bo zapach jest naprawdę nieprzyjemny. Zasiadam tuż obok niej. Ona stoi. A. Menel siedzi. Ja też się... Tam jest wiata? Czy to jest przystanek taki, że po prostu... Tak, jest Ja po jak prostu najbardziej. z tyłu wiaty się po prostu opieram i tak... Ładna pogoda. Och, jest wyborna tego wieczoru. Rzeczywiście. I co robisz tutaj? Co tutaj zamierzasz robić? Teraz uspokajam swoje po prostu skołowane, nie wiem, z jednej strony po prostu jakiś po prostu dziwny stwór nam wyskoczył. Tutaj po prostu przebiegłem po prostu jakimś niesamowitym cudem uniknąłem śmierci. Dwie osoby martwe w pomieszczeniu. Nie wiadomo czemu. Nie zrobiłeś nic, żeby im pomóc. Próbuję uspokoić oddech, kiedy I te dwie Patrz. osoby, ten mężczyzna i ta dziewczyna, co chodziło? co się z nimi stanie? Chcę uspokoić oddech, kiedy orientuję się, że Nie nie ma oddechu. oddychałem. Naprawdę ci to przeraża. Tak, ja biorę taki nagły po prostu... Dech taki. Dziewczyna odsuwa się od ciebie. Cofa się parę kroków, prawie przewraca się o śmietnik, który tutaj stoi. Wszystko w porządku. Ja... Ja oddycham. Kiedy będzie autobus? Proszę, zostaw mnie. Ja nic ci nie zrobię, tylko pytam się, kiedy autobus będzie. Wyjmuję gaz pieprzowy. Nie ma potrzeby, ja już się Tam jest odsuwam. rozkład. Już. A która jest godzina? Ja odsuwam się jeszcze bardziej. Nie oddam ci mojego telefonu. Sprawdzisz? Ty im powiesz? Nic. Poprosiłbym cię w takim razie, Leonie, o rzut na... Chcesz ją po prostu przekonać do tego, zastraszyć, czy przebiegle ją podejść? Myślę, że to będzie takie przebiegłe bardziej.
Okej, to w takim razie przebiegłość oraz charyzma. Mhm. Masz 4 punkty łącznie. Okej, dzięki. E, Dziewczyna zdecydowanie samotna pośród nocy, z jedyną osobą, do której mogłaby się zwrócić, gdyby coś się stało, czyli bezdomnym, wie, że nie jest tutaj bezpieczna. Wie, że możesz jej zabrać telefon. Nie wyglądasz najlepiej. Już odchodzę. Pamiętasz, strzepałeś się oczywiście z tego pyłu, tego wszystkiego, ale nie pachniesz ładnie. Pachniesz jak mieszanina perfum z wymiocinami czyimiś wręcz. Twoje ubranie jest w nieładzie, a ty zachowujesz się dziwnie i przed chwilą właśnie przebiegłeś przed 2 samochodami w bardzo szybkim tempie. I ja już nie będę przeszkadzał. Nie ma potrzeby gazu pieprzowego. I opieram się o wiatę z tyłu i mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Dziewczyna poszła na inny przystanek. Widzisz, jak zaczęła się cofać i po prostu szybkim tempem przeszła na drugą stronę ulicy, kierując się na inny przystanek. Po drugiej stronie ulicy też był przystanek? Nie, ona poszła na inną ulicę ewidentnie. Aha, okej. Bo tutaj koło tego przystanku masz pasy i poszła w jakąś inną stronę. Co robisz dalej? Nie no, ja zamierzam czekać na jakiś autobus. Taki za plakatem po prostu jakiś schowany, żeby od tamtej strony ulicy mnie nie było widać. Uff. I staram się pamiętać, żeby oddychać. Wiesz, że to jest kompletnie bezużyteczne. Równie dobrze mógłbyś robić za każdym razem, kiedy bierzesz dech. Wkładam Nie sobie czujesz potrzeby. rękę w serce. Nic nie słyszysz. Absolutnie nic. Uderzam parę razy. Jakby cała energia życiowa po części cię opuściła. Poproszę cię o rzut na kość głodu. Czyli jak rzucam dokładnie? D10. Okej. Bo masz... Zobaczymy. Żeby się uspokoić. I słyszysz właściwie w swoim umyśle głos. Nie ten, który kiedykolwiek słyszałeś. Jakby każdy z nas, jak myśli, ma pewien utarty głos w głowie. A to nie był twój głos. O nie, to było coś złowieszczego. Który jakby będąc z tyłu wymruczało ci. Pożywisz się którejś nocy, zobaczysz. Wracając do Gabriela, Wendy oraz Gacka. Dobra, słuchaj. Czy wiesz, czym nas naćpano? Nie. Okej. Ja tylko wykonuję to, o co mnie Sowa prosił. Widziałam sowę. Widziałam sowę i ona wleciała do pomieszczenia, rozdarła tą taką siatkę, jakąś dziwną, która była na oknie i wypowiedziała liczbę 4. Patrzę się na Wendy jak na idiotkę i A, wariatkę.
Malkawian. Co? Co kurwa? Ma predyspozycję. Była sowa i powiedziała 4. Co oznacza 4? Dobra, panie Gacek, nie wiem jaką pan kurwa masz chorobę, bardzo współczuję, ale ogółem. Naćpano Ale- nas czymś. Nie czuję. Dziewczyno, zgadza się. Powinno być was 4. No a nas kurwa trójkę, 2 martwe osoby. Sowa się nie myli. O nie. Ja pierdolę. Dobra, jeszcze raz. Panie kurwa Gacek. Naćpali nas. Nie słyszę bicia swojego serca. Czuję jakbym kurwa nie oddychał. Nigdy nie będziesz go czuć. Chyba że chcesz je czuć. Chciałbyś je poczuć? O, nie kurwa, chciałbym umrzeć. No oczywiście, że chciałbym je poczuć. Skup się na nim. No, próbuję się skupić. Rzuć proszę na kość głodu. Słyszysz, twój głód wzrasta o 1. Hmm. Głos, tak jak mówiłem w przypadku Leona, nowy w twojej głowie. Pożyw się. Zanurz się. Musi być ten drugi raz. Tak mi się w głowie, a kiedy był kurwa pierwszy. I nagle poczułeś, że twoje serce zaczęło bić. Tu, 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 tu. Jak się Dobra. skupiasz na tym, twoje serce bije. Ale kiedy przestajesz o tym myśleć, znowu przestaje. Jak Patrz ci się na tego idzie? Gacka. Czyli wiesz, co to jest za jakiś jebany narkotyk, wiesz jak działa. Potrzebujemy wyjaśnień. O, jest to narkotyk wieczności i wyjaśnienia dostaniecie, tylko zapraszam do waszej karocy. Co z Leonem zawodowcem? Zaraz, w sensie wmieszałem. Czy mogę chociaż do żony zadzwonić? Piesku. Już wiem, gdzie jest. Złapiemy go po drodze. Ale ja mam zbyt... Gdzie nas wieziesz? Jakiej drodze? Pojedziemy sobie do pałacu. Kultury? Nie, Patrzę na Gabriela. Powtórzę pytanie, czy możemy zadzwonić? nie używamy telefonów. Jak to nie używacie? Nie w tym wypadku. Chcesz, może gdzieś jest jakaś przedpotopowa budka. Przedpotopowa kurwa. No macie ładowarkę chociaż. Albo ten twój pan w kaszkiecie kurwa ma coś. Później. Kim jesteście? Poza gangiem kanibali? Jakaś nazwa? Tu jest wiele gangów. Tak, ale wy macie nazwę, cokolwiek? My? Masz na myśli nas wszystkich? Mam na myśli ciebie i gościa w kaszkiecie. Wyjaśnimy to, jak dotrzemy do celu. A teraz ostatni raz powtórzę. Potrafię być bardzo niedobry. Okej. Wsiadam. Czy ja wyczuwam od niego jakiś, czy moja postać się boi, jak na niego patrzę, albo coś w tym stylu? Wsiadam natychmiast. Nie budzi w was pozytywnych odczuć. Nie wygląda jak człowiek, a to jak się jego szczęka rusza, kiedy mówi, to jakie...
To jakie zęby ma, nos, uszy. Musiałaby to być maska za parę tysięcy. Tylko problem jest taki, że istota ta ma tylko i wyłącznie koszulę na ramionka. Nie widać jakiegoś maskowania ani na obojczykach, ani na szyi, żeby to była maska. A co z tymi pazurami, dłuższe ramiona? Jego ręce obracają się tak jak wasze. Ta pozycja, dziwnie wygięty kręgosłup. Ja po już, prostu wsiadam. ja wszystko pierdolę i siadam. Postukało w metalowe drzwiczki. Wsiadł razem z wami. Ruszyliście z piskiem opon. Za wami. Ruszyliście do przodu. Za wami, moi drodzy, widać karetkę. Jak już odjeżdżacie. Przyjechała. Gabriel, Przynajmniej jedno się udało. ja nie chcę umierać. Spokojnie. O, to już musisz się pożegnać. Bo to już koniec. Już Czy nic jednak- nie będzie takie jak zwykle. Ty jednak masz Gabriel, zabijecie. Oni nas zabiją. Zaczynam płakać. Ale tak panicznie bardziej. Dobra. Obiecajcie, skurwysyny, że nic mojej rodzinie się nie stanie. Wycieram sobie oczy. Możesz o nich zapomnieć. A jak wolisz, ułóż się gdzieś na dachu i poczekaj na wschód. Wschód słońca? No. Mam nadzieję, że jesteście nocnymi markami, bo tak się łatwiej przestawić. W sumie Ale to jaka jestem. praca. Ale po chuj wam te wiadomości. Po chuj się z nami bawicie, nie możecie nas po prostu zastrzelić. Nie wiem nawet kurwa, po co macie nas zastrzelić. Dobra, mnie okej, ale po chuj wciągacie w to jakieś małolaty. Serio zaczynają mi lecieć łzy, tak wiesz, z panicznego. Zastrzelić? Wyciąga pistolet. Mogę. Ale to nic nie zmieni. Sztywnieje, bo jakby... Wiesz, no jak człowiek widzi broń, to jednak... Podnoszę ręce do góry. Widzisz, nie chcesz umierać. Znowu. Jakie znowu? Wyjeżdżacie tą furgonetką. Osoba prowadząca wykręciła spiskiem opon. Gacek wskazał palcami na lewą stronę. Furgonetka pojawia się przed przystankiem. Leon, co robisz? Możesz wyciszyć ten mikrofon. Ja jej nie usłyszałem, bo ja byłem z tyłu tego przystanku. Byłeś tylko i wyłącznie za przystankiem, ale to jest jedyne auto, które się tutaj pojawiło. I jeszcze jedzie w przeciwną stronę do ruchu drogowego. Ach. Jeszcze mam malutkie... Weź tego kolegę. Ja próbuję otworzyć te drzwi, czy jakoś krzyknąć do niego. Otwierasz te drzwi, rozsuwają się, wyskakujesz z tego. Chowa się gdzieś tutaj. Leon, chodź. Właśnie w tym momencie pryska moją ostatnią nadzieję, że mnie nie zauważyli. I idę po prostu w kierunku do nich i... Ja mu tylko pokazuję ręką, uciekaj. Ja go tak zatrzymuję, tak dosłownie na sekundę i tylko muszę przed uchem zachować spokój, jakoś z tego wyjdziemy. I wchodzimy razem do środka. Okej. Spiskiem opon zawracacie
nie dbając o ruchy drogowe, znaczy o ruch drogowy i jedziecie, zakręcacie na skrzyżowaniu w prawo i kierujecie się jakąś wąską dróżką. Naprawdę jakby- wąską. To wydaje się być bardziej drogą do spaceru po parku. Ledwo co mieści tego vana. Tą furgonetkę. Ja sobie po prostu ocieram oczy z tych łez. Ja zapalam fajkę kolejną. Daj mi też. Mhm. Daję też Wendy. Zapalam. I w tym momencie zrobimy sobie przerwę. Wrócimy do Was za chwilę.